Jeśli wybieracie się niedługo do Polski, albo może macie jakieś kontakty z Polakami, macie do czynienia z Polakami na co dzień, to ten filmik będzie dla Was, bo dzisiaj dowiecie się, czego absolutnie, pod żadnym pozorem nie można mówić Polakowi. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał na YouTubie i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli nie wiesz, że mam podcasty, to mam podcasty. Możesz ich słuchać na wszystkich platformach do słuchania podcastów. Niektóre z nich znajdziesz nawet na moim kanale na YouTubie. Wstawiam Ci link tutaj do moich podcastów. Kiedyś nagrałam zresztą podcast w trochę podobnym stylu. Mówiłam o rzeczach, których nie można robić w Polsce. Wstawiam Ci link do tego podcastu, jeśli Cię to interesuje. Dzisiaj nie będzie o tym, czego nie można robić, ale czego nie można mówić. Więc weź swój zeszyt, zrób notatki, bo to są naprawdę ważne informacje, które mogą przyczynić się do tego, że albo Polak od razu Cię polubi, albo od razu Cię znienawidzi. To co? Jesteście gotowi? Zaczynamy! Nie wiem, czy wszyscy już to wiecie, ale na wszelki wypadek powtórzę, mieszkam teraz we Francji i bardzo dużo osób tutaj mówi mi, że Polska leży na wschodzie, że Polska leży w Europie Wschodniej. Nigdy nie mówcie żadnemu Polakowi, że Polska leży na wschodzie. Oczywiście wiem, że osoby, które to mówią, nie zdają sobie sprawy, że może to być jakoś przez nas źle odebrane. Rozumiem, że dla osób z Francji, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, Polska to po prostu to, co leży na wschodzie od ich kraju. Dla nas jednak wschód ma od razu jakiś negatywny wydźwięk. Zresztą na lekcjach geografii w szkole uczymy się zawsze, że Polska jest w centrum Europy, że to w Polsce przebiega środek Europy. Dlatego dla nas Polska to Europa centralna. Dlatego dla nas wschód i Europa Wschodnia to to, co leży na wschód od Polski. Dlatego jeśli kiedyś będziecie rozmawiać z Polakami, to pamiętajcie, żeby zawsze uważać na to, co mówicie. Mówcie, że Polska leży w Europie centralnej. Nieważne, czy to prawda, czy to nieprawda, Polakom na pewno będzie miło. Dlaczego wschód wydaje nam się czymś negatywnym? Oczywiście przez komunizm, przez to, że przez tyle lat próbowaliśmy doścignąć Zachód. To Zachód był dla nas synonimem dostatku, bogactwa, wolności. Dzisiaj często jest to nieświadome, często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to właśnie Zachód w naszej mentalności jest synonimem tego, co lepsze, tego, co bogatsze, tego, co postępowe. Bardzo dużo zresztą takich rzeczy, których nie wolno pod żadnym pozorem mówić Polakom, dotyczy historii. Nigdy nie mówcie Polakowi, że Polska była kiedyś częścią ZSRR. Jest to nieprawda. Prawdą historyczną jest to, że Polska owszem, była pod wpływem komunizmu i w Polsce jak najbardziej. Były władze komunistyczne, ale Polska nie była częścią ZSRR. Polacy są bardzo wrażliwi na punkcie swojej historii. Możemy powiedzieć, że są przewrażliwieni na tym punkcie, więc to, że tego nie wiecie, może wydawać się Polakom zupełną ignorancją z waszej strony i może przyczynić się do różnych kłótni z Polakami. A już mówiąc o historii, często w innych krajach od osób innej narodowości słyszę, że to upadek muru berlińskiego był tym, co zapoczątkowało rozpad państw komunistycznych. Nic bardziej mylnego. To właśnie w Polsce jeszcze na początku 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. I to było to wydarzenie, które później doprowadziło do Jesieni Narodów. Jesień Narodu to właśnie te przemiany, które zdecydowały o upadku komunizmu. To w Polsce były pierwsze częściowo wolne wybory, które skończyły się porażką władz komunistycznych i wygraną działacza opozycji. Bo wtedy premierem został Tadeusz Mazowiecki. Równolegle te reformy trwały na Węgrzech, a mur berliński upadł dopiero w listopadzie tego samego roku, więc kilka miesięcy później.
Jeśli chcecie więc dobrze wypaść w oczach Polaków, to nigdy nie zapominajcie o tym, że to Polska była tym pierwszym krajem, w których zaczęto wprowadzać reformy, które doprowadziły ostatecznie do upadku komunizmu. O tych wolnych wyborach mówiłam zresztą kiedyś w jednym z ekstra podcastów dla moich patronów. Nie wiem, czy wiesz, ale na Patreonie pojawiają się dodatkowe podcasty i dodatkowe materiały, transkrypcje i ćwiczenia do filmików i do podcastów. Poza tym mamy tam też spotkania grupowe, spotkania indywidualne i cały czas mamy kontakt ze sobą na naszej grupie na WhatsAppie, więc jeśli chcesz dostawać jeszcze więcej ćwiczeń z języka polskiego, jeszcze więcej materiałów do nauki, materiałów autentycznych i takich, które poszerzą Twoją wiedzę o kulturze, o historii Polski, a jednocześnie chcesz się dobrze bawić i poznać znajomych z całego świata, bo spotykamy się też na żywo często w Warszawie, kiedy tam jestem, to koniecznie dołącz do mojego Patreona. Link do Patreona jest w opisie tego filmiku na dole. To może dodam do tego jeszcze jeden fakt historyczny, który czasem jest mylony przez obcokrajowców. Nigdy, absolutnie nigdy nie mówcie Polakowi, że Polska nie istniała przed 1918 rokiem. Oczywiście Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata w 1795 roku i ponownie dołączyła do wolnych państw w 1918 roku, po I wojnie światowej. Polska istniała jednak wcześniej i miała bardzo długą historię, bo początki Polski sięgają X wieku. O tych początkach Polski, o średniowieczu w Polsce i kolejnych epokach mówię zresztą w moich podcastach historycznych. Jeśli lubisz historię, to to jest właśnie coś dla ciebie. Inną rzeczą, którą często słyszymy, jest to, że wszyscy Polacy mówią po rosyjsku. Mi też przytrafiło się to już w Warszawie, że ktoś podchodzi do mnie i mówi do mnie po rosyjsku. Dla mnie jest to ćwiczenie językowe, bo uwielbiam ćwiczyć języki, uczyć się języków i uczę się też rosyjskiego, więc dla mnie jest to przyjemność porozmawiać w innym języku, ale dla reszty Polaków niekoniecznie. Oczywiście kiedyś jeszcze język rosyjski był nauczany w szkołach. Moi rodzice na przykład mieli lekcje rosyjskiego w szkole, ale ja już w ogóle nie. Dlatego młodzi ludzie w Polsce raczej nie znają rosyjskiego, jeśli nie uczą się go sami. Często też przez to, że kiedyś było to obowiązkowe, Polacy teraz mają uprzedzenia co do tego języka i nie chcą się go już uczyć. Podobnie zresztą jak niemieckiego. Kiedy mówię dzisiaj w Polsce, że uczę się rosyjskiego i niemieckiego, to niektórzy śmieją się trochę i ironicznie oczywiście mówią, że zawsze dobrze znać język wroga. Dlatego jeśli macie przewidzianą jakąś podróż do Polski, to absolutnie nie podchodźcie do Polaków i nie zaczynajcie z nimi rozmawiać po rosyjsku. Po angielsku tak, młodzi ludzie uczą się angielskiego, chociaż starsze pokolenie może was już nie zrozumieć. Więc w Polsce mamy tę zmianę pokoleń. Starsze pokolenie raczej uczyło się rosyjskiego, niemieckiego, a to młodsze już angielskiego i innych języków, często języków takich jak francuski, hiszpański czy włoski. Mi też zresztą, kiedy jestem we Francji, zdarza się często, że ktoś myśli, że mówię po rosyjsku, kiedy mówię po polsku do mojej córki. Rozumiem, że trudno jest rozpoznać inne języki, kiedy nie znamy tych języków. Może komuś, kto nie zna francuskiego i hiszpańskiego, też byłoby trudno je rozpoznać, ale mimo wszystko, kiedy jesteśmy z tego kraju, kiedy to są nasze korzenie i nasz język, to trudno nam się pogodzić z faktem, że dla kogoś innego to nie wydaje się takie oczywiste. Dlatego pamiętajcie, żeby w Polsce uczyć się polskiego, a nie mówić po rosyjsku, jeśli chcecie być lubiani przez Polaków. Polacy bardzo doceniają to, kiedy mówicie po polsku. Nawet jeśli są to podstawowe słowa, to jest to zawsze bardzo mile widziane i nawet jeśli później przejdziecie na angielski, spróbujcie powiedzieć chociaż jedno słowo, chociaż dwa słowa po polsku i pokażcie, że jesteście zainteresowani tym językiem, że jesteście zainteresowani tym krajem. Polacy uwielbiają czuć się doceniani przez inne narodowości. Kolejnym stereotypem jest to, że Polacy często piją alkohol.
Absolutnie nie mówcie Polakowi albo nie pytajcie go, czy pije wódkę na śniadanie. Polacy nie piją tak naprawdę często alkoholu. Alkohol kojarzy nam się z przyjęciami, z jakimiś szczególnymi uroczystościami. I tak, to prawda, że kiedy są imprezy, przyjęcia, to alkoholu jest dużo. W moim pokoleniu może nie pijemy już aż tak dużo wódki, nawet na imprezach. Często jest to bardziej wino albo jakieś drinki. Tak na marginesie, pamiętajcie, że po polsku mówimy drink, a koktajl to zupełnie coś innego. Po polsku koktajl to jak szejk owocowy, to coś z owoców i z mleka. Kiedyś jeszcze oczywiście piło się częściej wódkę i teraz też na pewno zobaczycie wódkę na większości wesel, na jakichś imprezach w Polsce i czasem zobaczycie ludzi, którzy piją tam dużo, ale kiedy to są dni powszednie, to raczej nie pijemy. Często nie pijemy wcale alkoholu w normalnym tygodniu, w normalny dzień, a zostawiamy sobie to tylko na specjalne uroczystości. I ostatnie, czego absolutnie nie wolno mówić Polakom, to to, że Polska jest biednym krajem. Nie pytajcie, czy w Polsce są wieżowce. Nie bądźcie zaskoczeni tym, że Warszawa wygląda nowocześnie. Polska nie jest już tak biednym krajem, jak była kiedyś. I bardzo często widzę to też we Francji, kiedy rozmawiam szczególnie ze starszymi osobami. Polska jest kojarzona jeszcze z tym, czym była 30-40 lat temu. Polska nie wygląda już tak samo. Miasta się rozrosły, rozwinęły i cały czas się zmieniają. Rozwój w Polsce jest tak szybki i cały czas postępuje i jest tak widoczny, że trudno rozpoznać nawet Warszawę, jeśli nie byliśmy w niej przez 10 lat na przykład. Bardzo często też obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, oczekują, że ceny będą niższe. I często w mniejszych miasteczkach wciąż tak jest. Oczywiście wszystko zależy też od produktów, ale w dużych miastach bardzo często ceny są już porównywalne do tych w krajach zachodnich. Co sugeruje, że Polska nie jest już jakimś biedniejszym krajem, gdzie ludzie zarabiają o wiele mniej. W Polsce żyje nam się naprawdę bardzo dobrze. Polska się rozwija, jest wciąż bezpiecznym krajem, mamy bardzo dużo możliwości profesjonalnego rozwoju, więc jeśli spotkacie Polaka za granicą, nie myślcie od razu, że uciekł z Polski w poszukiwaniu lepszych zarobków i lepszego świata. Może po prostu ma tam rodzinę albo wyjechał tam na wakacje. Pamiętajcie, że Polska cały czas się zmienia. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy zdarzyło Wam się powiedzieć coś z tego, co wymieniłam w filmiku Polakom. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka była ich reakcja, kiedy to powiedzieliście. Jestem bardzo ciekawa. Tak jak wspomniałam już w trakcie filmiku, transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku znajdziecie na moim Patreonie, gdzie tworzymy świetną społeczność osób, które uczą się języka polskiego, dlatego dołączajcie do nas, będzie nam bardzo, bardzo miło. Jeśli wolicie uczyć się metodycznie, krok po kroku, ale wciąż ze mną, to mam też kursy, w których oferuję mój feedback, moją odpowiedź zwrotną. Po każdej lekcji są ćwiczenia na pisanie, na mówienie, które omawiamy razem, wysyłam Wam moje poprawki i cały czas mamy kontakt ze sobą. Mamy też spotkania online, więc jeśli jest to coś dla Was, to zapraszam Was też na moje kursy A1, A2 i B1. Pod filmikiem znajdziecie wszystkie linki i potrzebne informacje. Czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ciekawa, co macie na ten temat do powiedzenia i mam nadzieję, że nie popełnicie już żadnej gafy wśród Polaków, kiedy będziecie w Polsce albo kiedy będziecie przebywać wśród Polaków i nie powiecie tego, o czym mówiłam Wam w tym filmiku. Dzięki wielkie za to, że obejrzeliście ten filmik. Dziękuję oczywiście moim patronom, którzy wspierają ten kanał, ten projekt i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!